tak, mamy pretensje za tą wypowiedź, oczekujemy słowa przepraszam. Nie, nie zmieni to naszego podejścia do naszych amerykańskich przyjaciół, od których naprawdę dużo jako polscy żołnierze nauczyliśmy się, ale też nie uchylaliśmy się od tego, żeby w sytuacjach trudnych chronić życie amerykańskich żołnierzy i też własną piersią często ryzykować własne życie, aby nasi towarzysze broni byli bezpieczni. و بنیادهای امنیتی افغان یعنی به پلیس ملی کمک کرد، همکاری کرد و هم در رابطه با مردم غزنی زیاد همکار بودن، کمک میکردن و ما Słyszeliśmy wiele kłamstw, za które prezydent Trump nie przeprosił, wiele takich wypowiedzi, które świadczyły o jego takim egocentryzmie, czy takim związanych chociażby z tą dążeniem do Nagrody Nobla, ale tutaj uważam, że jednak prezydent Trump przekroczył pewną czerwoną linię, bo myśmy płacili krwią za ten sojusz, myśmy naprawdę poświęcali własne życie. Polscy żołnierze Gromu pisali testamenty przed tą misją, ale mówili, że nie będziemy się uchylać od naszego obowiązku. Nawet jeżeli zginiemy, no to prosili kolegów, którzy byli w Polsce, zadbajcie o nasze rodziny, ale my honoru nie splamimy. I otóż tu nastąpiło uderzenie w coś, co jest spoiwem sojuszu NATO, w honor żołnierski i tu jednak oczekuję słów przepraszam. Otóż bardzo trudno się słucha takich słów, które przede wszystkim obrażają pamięć żołnierzy, którzy polegli w Afganistanie, pamięć, którą kultywujemy my jako weterani, ale też troska o rodziny, bo rodziny w tej chwili zastanawiają się, to jak to nasi mężowie czy nasi najbliżsi ginęli właściwie nie wiadomo po co, nawet nikim dziękuję nie powie. Otrzymuję teraz informację taką zwrotną, gdzie no jest im po prostu trochę głupio, krótko mówiąc, bo za bardzo sobie cenią nas i często przyjeżdżali i dziękowali, no żeby teraz nagle pod wpływem wypowiedzi prezydenta Trumpa się z tego wycofywać. Myślę, że z tego powodu też nie miała szans operacja chociażby na Grenlandię, no bo trudno mi sobie było w ogóle wyobrazić, żeby ci przyjaciele, ci dowódcy, z którymi współdziałałem, no nagle atakowali czy brytyjskich, czy duńskich, czy polskich żołnierzy, czy francuskich, no z którymi razem wspólnie żeśmy po prostu realizowali, czy to w Afganistanie, no a tu szczególnie w rodzinie sił specjalnych, tutaj chociażby w Iraku. خوش هستیم، تشکری میکنیم. Hello. Centers and a stable province with a great police. Jednak ta więź natowska, ona jest bardzo silna. To ogromnie jestem wdzięczny żołnierzom amerykańskim i armii amerykańskiej za to, że właściwie wdrożyła nas, czy włączyła nas do tej takiej rodziny, bo myśmy przeszli z tego sowieckiego sposobu myślenia o działaniach do jednak zachodniego, gdzie człowiek jest wartością nadrzędną, gdzie możemy na sobie nawzajem polegać, gdzie to zaufanie jest kluczowe i ważniejsze od wygrania poszczególnej bitwy. I otóż, bo w ten sposób wygrywa się wojnę, że działamy razem. I ja myślę, że tego nie da się tak łatwo zepsuć. Mam taką nadzieję. Stąd też raczej jestem spokojny o przyszłość NATO. Nie powinny mieć, one powinny mieć długość tych... Nam. Tak. Czyli Niż co kiedy jest zimno, nie? To przełączamy. No i też wierzę jednak w to, że demokratyczny kraj, Stany Zjednoczone, Kongres, Republikanie także jednak spowodują, że prezydent Stanów Zjednoczonych no, nie będzie parł do sojuszu z Putinem, którego rakiety są wycelowane w Waszyngton, tylko będzie polegał na tych, którzy po ataku na World Trade Center jako pierwsi stwierdzili, że artykuł 5 warto uruchomić i z Amerykanami w tych misjach, które bezpośrednio nas nie dotyczyły w Iraku, w Afganistanie, jednak powinniśmy być.